Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jest to konstrukcja bardzo znanej firmy, oczywiście Yale, czy Yale, jak to się czyta, to w sumie to do końca nie jestem pewnym. Jest to w każdym razie firma pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, obecnie przejęta przez ASE Abloy, po prostu, która skupuje wszystkie najlepsze firmy na świecie i w związku z tym jest częścią konsorcjum. Ogólnie konstrukcja ta nosi nazwę Y130B. Jest to europejska wersja konstrukcji, która została przygotowana na rynek amerykański, na rynek skandynawski. Jest to Y130B, ale do niego akurat wrócimy w kolejnym odcinku. Jest to konstrukcja przede wszystkim dyskowa, wyróżniająca się kilkoma tutaj w tym momencie aspektami. Przede wszystkim oczywiście mam na myśli tutaj tą gumową osłonę. To jest jeden tutaj z czynników, który jest na pewno mocno powodujący, że jest rozpoznawalna. Drugim czynnikiem jest w tym momencie jej bardzo ciasny i bardzo mocno paracentryczny otwór, który tutaj broni nam dostępu w tym momencie do tych pinów. Druga sprawa, jest to 5 pinów. Wszystkie te piny, bo dostarczane mamy tą kłódkę z 3 kluczami. Wszystkie te piny, jest ich 5, możecie zobaczyć. Wszystkie te piny to są piny typu security. No akurat w tym wypadku są to prawdopodobnie spulsy bądź jakieś serrated. Niestety nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób rozebrać. Jak widzicie, działa to w sposób jak najbardziej fajny, jak najbardziej prawidłowy. Kolejnym bardzo ciekawym aspektem jest bardzo mocna sprężyna tutaj w tym momencie na rdzeniu. Ogólnie chyba każdy, który miał do czynienia z jakimkolwiek pikowaniem jakichkolwiek zamków, wie o tym, że im mocniejsza jest sprężyna na rdzeniu, to mamy tutaj w tym momencie zdecydowane trudności, jeżeli chodzi o odczucia. W tym wypadku no jest to bardzo mocno odczuwalne, także tutaj możemy śmiało powiedzieć, że jest to bardzo dobry zabieg ze strony firmy. I to jest, tak jak powiedziałem, no tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, konstrukcja jest wykonana ze stali prawdopodobnie nierdzewnej, jeżeli chodzi bo tutaj w tym momencie o to body całe, bo większość tych łódek jest wykonywana w podobny sposób. Dodatkowo producent informuje nas, że jest wyposażona w dodatkową powłokę. Napylana jest w tym momencie, żeby powodować maksymalnie jej antykorozyjność. Oczywiście szekla, którą jak widzicie, jest szeklą hartowaną, działającą podobnie jak w innych kłódkach dyskowych. Mamy tutaj praktycznie cały w tym momencie okrąg chroniony dodatkowo przed dostępem jakimś tam inwazyjnym, jakimś destruktywnym cięciem, próbą wyłamywania po prostu przez tą szeklę, która idzie po okręgu. W porównaniu z innymi można powiedzieć, kłódkami, które widzieliście już dyskowymi w moich poprzednich odcinkach, ma kilka dodatkowych otworów, które mamy tutaj. Możemy zresztą nawet ściągnąć na chwileczkę tą gumę. Ma kilka dodatkowych otworów służących do drenażu po prostu wody, która ewentualnie, czy jakichkolwiek innych płynów, które by się dostały do środka. Ja sobie to pozwolę założyć z powrotem. Ogólnie można powiedzieć, że kłódka jest wykonana dość dobrze, ale troszeczkę można powiedzieć gorzej niż odpowiednik, który jest wykonywany na ten, który widzieliście przed chwileczką. To jest model Y130, zrobimy z nim kolejny odcinek, który jest wykonywany na rynek, można powiedzieć, amerykański, czyli do USA, gdzieś Kanady. Dodatkowo w Skandynawii go spotkałem, bo ja go zresztą nawet kupiłem w Skandynawii, także to mogę powiedzieć, że jest minimalnie gorzej wykonany od tego modelu, przepraszam, modułu, już jestem trochę zmęczony po pracy. Także to są pewne różnice, aczkolwiek bardzo mi się ten model podoba, jest wykonany stosunkowo przyzwoicie nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować, przynajmniej próbując atakować tę konstrukcję. Napinacz wykonany z bezpłaszczonego drutu stosowanego w przemyśle muzycznym, tak zwany Flattened Music Wire, ponieważ będziemy potrzebować zwyczajnie dużo siły. Haczyk od jeszcze Wam chyba nieznanej firma Sautor, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych. Jest to haczyk płaski, grubość 0,25 cala. Na nasze europejskie to będzie chyba miary 0,65 mm.
Ogólnie będę tego dzisiaj stosował z racji tego, że ostatnio kolega powiedział mi, że nie stosuje innych narzędzi, dlatego będziemy korzystać dzisiaj z innej firmy, równie dobrej. Napinacz będziemy w tym momencie stosować tutaj na dole. Napięcie, no raczej bym powiedział mocne z racji tego, że w tym momencie ta konstrukcja takiego takowego wymaga. Napnę sobie ją powoli i zobaczmy, co tu słychać. Pin numer 1 nic, pin numer 2 zdecydowanie lekki klik, pin numer 3 zdecydowany ładny klik, pin numer 4 delikatny klik, pin numer 5 delikatny klik. Wracam do początku, 1 nic, nasza 2 nic, 3, 4 delikatny klik, 5 chyba nic, 1 nic zdecydowanie, coś nas tu jeszcze trzyma, 2 teraz przeskoczyła ładnie, tak, ona była niedociśnięta, teraz 4 czujemy, delikatny klik, nawet bym powiedział nawet mniej niż delikatny, 5 również ładny klik, 2 sprawdzimy, 3, 4. O, udało się, coś opadło. Zwróćcie uwagę, tak wygląda właśnie otwarcie tej konstrukcji. Jak widzieliście, jest troszeczkę trudniejsza niż konkurencyjne, można powiedzieć, egzemplarze. Bardzo rzadko spotykana ostatnimi czasy, można powiedzieć, w Polsce. Znaczy bardzo ostatnimi czasy, ja w ogóle jej chyba nawet nie widziałem, to przepraszam tutaj za tą pomyłkę. Tak jak powiedziałem, no według mnie jest wykonana bardzo przyzwoicie. A Yale oczywiście wycenia ją gdzieś tam chyba bodajże na maksimum swoich w ogóle jakichś tam not, które oni przyznają w tym momencie bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko w tym odcinku. Jeżeli uważacie, że ten odcinek się Wam podobał, jeżeli uważacie, że wniósł coś do Waszego życia ciekawego, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie i jak zawsze zapraszam do komentowania poniżej. Ode mnie to, tak jak powiedziałem, wszystko. Trzymajcie się, hejka.